Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj niestety widzimy się w dosyć smutnych okolicznościach, no bo niejako właściwie na pogrzebie Eurowizji. Zdecydowałam się nagrać ten film, chociażby dlatego, że wydaje mi się, że warto w tego typu sprawach zabierać po prostu głos, ale także dlatego, że to, co się wydarzyło, ma też bezpośredni wpływ na moją działalność tutaj na tym kanale. I chciałabym Wam powiedzieć, co zamierzam, jak w ogóle się na to zapatruję, jakie jest moje zdanie w tej całej sytuacji. Natomiast myślę, że trzeba zacząć w ogóle od tego, co się właściwie wydarzyło. Myślę, że pewnie większość z Was wie, co wydarzyło się w czwartek, 4 grudnia, jeżeli chodzi o Eurowizję. Natomiast myślę, że tutaj moją rolą jest także to, żeby nakreślić trochę tę sytuację. W czwartek niestety umarła Eurowizja, a przynajmniej Eurowizja, jaką znaliśmy do tej pory, może wyłączając ostatnie 2 lata. Odbyło się głosowanie w sprawie udziału Izraela w Eurowizji 2026. W tym głosowaniu brali udział wszyscy nadawcy, uprawnieni do tego oczywiście, i byli też jakby od każdego nadawcy przedstawiciele rozgłośni radiowych. No i co się stało? Wynikiem tego głosowania Izrael będzie nadal mógł, jak gdyby nigdy nic, uczestniczyć w Eurowizji. No i zupełnie tak, jakby się nic nie wydarzyło, nic by się nie działo, Izrael będzie mógł nadal sobie wysyłać swoich reprezentantów na Eurowizję. Będą się mogli świetnie bawić, bez żadnych już teraz przeszkód, ponieważ to głosowanie było takie ostateczne na ten moment. No i generalnie cała ta sytuacja, całe to głosowanie wywołało falę po prostu wściekłości wśród fanów konkursu, wśród społeczeństw, generalnie krajów uczestniczących. Co absolutnie mnie nie dziwi, żeby była jasność, ponieważ sama jestem tym absolutnie zdewastowana. Od razu po zakończeniu tego głosowania wycofały się z Eurowizji już 4 kraje, bo Hiszpania, Irlandia, Słowenia i Holandia. Co ja osobiście uważam, że było dobrą decyzją tych państw, ponieważ pokazały, że mają godność i rzeczywiście, że nie rzucają słów na wiatr. Natomiast cała ta sytuacja spowodowana de facto przez EBU niemalże zaorała nam konkurs i w zasadzie to będzie ten konkurs nadal istniał, ale to nie będzie już ten sam konkurs, to jest pewne niestety. Na ten moment sytuacja w ogóle jest rozwojowa, ponieważ wycofały się właśnie 4 kraje, które wymieniłam przed chwilą. Ale to nie oznacza, że to jest koniec właśnie już tych wycofań, ponieważ jeszcze na dniach może się bardzo dużo wydarzyć. Wiele państw już potwierdziło swój udział, natomiast jeszcze jest całkiem spora grupa takich krajów, które w zasadzie jeszcze się wahają i nie ma takiej oficjalnej decyzji właśnie z tych państw, czy będą uczestniczyć, czy nie. Także tutaj ta lista tych krajów wycofujących się z Eurowizji, na razie to są 4 państwa, ale czy to się na 4 państwach skończy, tego w tej chwili nie wiemy jeszcze. Na pewno z takich państw, które się jawnie gdzieś tam określały właśnie przeciwko udziałowi Izraela wcześniej, a jeszcze się nie określiły, to mamy na przykład Islandię i tutaj też czekamy na decyzję. Tam jeszcze na wniosek kilku państw pojawił się taki pomysł przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie Izraela i na liście państw, które właśnie ten pomysł chciały przepchnąć, była na przykład Czarnogóra, o której wcześniej nie wiedzieliśmy, że tutaj oni zajmują takie stanowisko de facto, więc to też w jakimś tam stopniu pozwala nam na jakieś lekkie wątpliwości, chociaż Czarnogóra tak naprawdę potwierdziła już ten swój udział, oni nawet już planują preselekcję i już piosenki preselekcyjne wyszły właśnie, jeżeli chodzi o Czarnogórę. Tutaj nawet jeszcze jeżeli chodzi o takie państwa, które gdzieś tam wyraziły wątpliwości co do udziału, nawet znalazła się Szwecja, która też teoretycznie potwierdziła swój udział, też już Melfest się szykuje, natomiast pojawiły się takie wątpliwości z ich strony i też nadawca właśnie szwedzki powiedział, że oni to się jeszcze zastanowią w sumie, że będą obserwować sytuację, zobaczą, kto się jeszcze wycofa. Także
rzucam Wam po prostu w eter taką informację, żebyście też wiedzieli o tym, że no tutaj ta lista tych państw, które się wycofały do tej pory, może się jeszcze powiększyć. I ja tutaj wymieniłam w ogóle państwa, które wycofały się oficjalnie do momentu, w którym ja nagrywam ten film tak naprawdę, więc też nie wiem, czy w momencie, kiedy ja będę go montowała, to jeszcze nie dojdzie właśnie ktoś do tej listy. Nie wiemy też tak do końca, co zrobi Polska w tej sytuacji, chociaż tutaj nie ma się raczej co łudzić, że Polska się wycofa z Eurowizji, no bo mimo wszystko preselekcje już są jakby w toku przygotowania. Też takim ostatnim statementem, jeżeli chodzi o Polskę w tej sprawie, było, że oni jeszcze obserwują właśnie też sytuację, więc no, gdzieś tam w teorii tutaj może się coś jeszcze wydarzyć, natomiast raczej nastroje widziałam, że są takie, że nikt nie liczy zbytnio na to, że Polska się wycofa generalnie. A moim zdaniem myślę, że powinna, ale no to już jest inna kwestia i poruszę ją za chwilę, na pewno też w tym filmie. No i to tyle, jeżeli chodzi o taki suchy opis tego, co w ogóle się wydarzyło i takie suche fakty, kto co zrobił, kto się wycofał, kto się nie wycofał. Natomiast no teraz myślę, że trzeba się zastanowić nad skutkami tego, co się wydarzyło, a skutki są no miażdżące dla konkursu, no bo czysto techniczne skutki są takie, że będziemy mieć mniej państw uczestniczących, przy czym 4 kraje na razie się wycofały, a 3 generalnie w ogóle powracają, więc jeżeli ta ilość państw, które się chcą wycofać, się nie zwiększy, no to tutaj, jeżeli chodzi o właśnie ilość uczestników, pewnie nie byłoby to bardzo takie miażdżące, no chyba że faktycznie ktoś jeszcze się wycofa i ta lista będzie się wydłużała. Im mniej uczestników też bierze udział w Eurowizji, tym więcej ona generalnie kosztuje, tym większe będą też składki dla poszczególnych pozostałych uczestników, więc to jest taki no skutek stricte finansowy. Natomiast no, najgorszym skutkiem tej całej sytuacji będzie zdecydowanie taki skutek etyczny, moralny, powiedziałabym. No i teraz już w zasadzie oficjalnie możemy uznać Eurowizję jako konkurs, który no gdzieś tam legitymizuje działania Izraela. Wiadomo jakie działania oczywiście. No bo pozwalając na udział Izraelowi w Eurowizji, no niejako przymyka się po prostu oko na to, co się dzieje, pomimo że to się faktycznie dzieje. No i mamy tutaj takie właśnie skutki moralne tej całej sytuacji. W oczach moich, jak i bardzo dużej części fandomu eurowizyjnego, Eurowizja nie będzie już tym samym konkursem, który pokochaliśmy x lat temu, co jest cholernie smutne. Mówię to jako osoba, która no Eurowizję gdzieś tam śledzi więcej niż połowę swojego życia, bo zaczęłam ją oglądać jako malutkie dziecko, no malutkie, małe dziecko w 2004 roku, natomiast tak świadomie od około 2009 roku, więc to jest bardzo duży czas, długi czas właściwie. W moich oczach Eurowizja zawsze jawiła się jako taki symbol wolności, taki łącznik jakby mojej osoby z taką wolnością, z taką ciekawością świata. No i to jest trudne dla mnie, bo Eurowizja właśnie taka, jaką ją zapamiętałam, była ogromną częścią mojego życia i rzeczywiście zmieniła w moim życiu też bardzo dużo. Myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że Eurowizja w dużym stopniu też nauczyła mnie takiej tolerancji, takiego stania właśnie po stronie słabszych. Sama idea całej Eurowizji gdzieś tam właśnie na tym chyba polega, a przynajmniej zawsze polegała w moich oczach. Natomiast no, w momencie, w którym Eurowizja jako całość gdzieś tam daje przyzwolenie i zielone światło Izraelowi na udział, daje właśnie, tak jak powiedziałam, też zielone światło, że oni no, niczego złego nie robią i że wszystko jest w porządku i że wszystko jest fajnie, a no niestety nie jest i myślę, że każdy z nas ma tego świadomość. No i nie jest to tylko moje zdanie, tylko faktycznie widzę, że fani z całego świata
no są po prostu wściekli. Oczywiście, że są osoby, które się opowiadają po stronie EBU i dla których ta decyzja była dobrą decyzją. No ja do tych osób na pewno nie należę i tutaj zdania nie zmienię, więc jeżeli ktoś oczekuje ode mnie jakiegoś takiego fikołka światopoglądowego, no to nie zrobię go na pewno. No i słuchajcie, tutaj musimy przejść do takiej kolejnej kwestii, a mianowicie do tego, że ta decyzja i to, co się wydarzyło, no ma wpływ na mój kanał i na moje jakieś tam zamiary co do tego kanału. No bo nie oszukujmy się, mój kanał jest kanałem stricte dotyczącym Eurowizji i wszystkiego, co się właśnie z tym konkursem wiąże. Więc jeżeli coś dzieje się w kontekście Eurowizji niedobrego, no to zawsze ma to wpływ też na mój kanał i na moje postrzeganie tego, co ja chciałabym nagrywać i jak. No i jeżeli o mnie chodzi, to powiem Wam tak całkowicie szczerze i od serca, że ja za bardzo się nie czuję tutaj z tym za dobrze, żeby faktycznie tej Eurowizji dawać te zasięgi i pompować ten temat w taki sam sposób jak wcześniej, bo czułabym się tak, jakbym trochę do tego też przykładała rękę. Bo ja sobie mogę mówić, że ja mam malutki kanał i realnie to ja nie mam na nic wpływu i gdzieś tam, no może częściowo będzie to prawda, ale to jest tak jak z głosowaniem w wyborach, że no jeden poszczególny głos niczego raczej nie zmieni, ale gdyby każdy z nas tak samo pomyślał, że mój głos nic nie znaczy, no to nie byłoby niczego, tak? Tutaj myślę, że się zgodzimy z tym. No i ja miałabym cały czas z tyłu głowy takie poczucie, że promuję i pompuję coś, co nie jest do końca zgodne z moimi przekonaniami. No ale z drugiej strony ten kanał i robienie tych filmików dało mi do tej pory naprawdę dużo radości i dużo uśmiechu. I jakby całkowicie szczerze, to jest coś, co mi się bardzo spodobało, coś, w czym ja się spełniam. Wiem, że te moje filmy nie są jeszcze idealne i właściwie nie powinnam używać słowa jeszcze, bo pewnie nigdy takie nie będą, ale to mnie po prostu w jakiś sposób napędza tak pozytywnie, że ja mogę właśnie w jakiś sposób też wyrazić siebie tym kanałem. No i nawet to, że ja, no okej, nie mam zbyt dużej ilości właśnie tych subskrybentów, no ale na ten moment mam 236 osób i te 236 osób to są osoby, które dały mi jakiś kredyt zaufania. To są osoby, które no z jakiegoś powodu tutaj przyszły i tym kliknięciem właśnie subskrybuj ten kanał, albo łapkami w górę, albo nawet samymi wyświetleniami, no gdzieś tam dają mi ten kredyt zaufania i pokazują mi, że po prostu to, co robię, ma jakiś sens. Gdzieś tam ja po prostu też Was jako widzów polubiłam. I po prostu już tak mówiąc bez lania wody, ja bym czuła żal, gdybym miała właśnie zamknąć tak po prostu ten kanał i w ogóle nic nie robić tutaj już nigdy więcej. No i od tego 4 grudnia muszę Wam powiedzieć, że myślałam intensywnie o tym, co dalej zrobić też z tym kanałem. Czy rzucić to wszystko w cholerę, całą Eurowizję wyrzucić, zamknąć ten kanał i iść do domu, czy może znaleźć jakiś złoty środek. I chciałabym zapytać o zdanie właśnie też Was, bo Wasze zdanie na pewno pomoże mi w pewnym stopniu podjąć jakąś decyzję co do przyszłości tego kanału i w ogóle kontentu, jaki tutaj miałby się pojawiać. I powiem Wam może tak po prostu, jakie ja opcje generalnie rozważam. No bo tak jak powiedziałam przed sekundą, mogę to wszystko rzucić w cholerę, zamknąć ten kanał, no ale jest to jakaś opcja też do rozważenia, jedna z kilku. Kolejna opcja, o której myślałam, jest taka, żeby się skupić może na Eurowizji, ale niekoniecznie tej bieżącej, tylko takiej właśnie z czasów, w których jeszcze było wszystko ok, albo w miarę ok chociaż. Czyli na przykład wracać do jakichś starych występów, starych piosenek, robić reakcje na piosenki właśnie z przeszłości,
czy nawet właśnie robić takie filmy o artystach, którzy się na Eurowizji pojawiali w przeszłości. Tego typu filmy jak te z serii Moi Eurowizyjni Faworyci na przykład. I gdzieś tam po prostu nie ruszać kwestii tej Eurowizji, która już nie jest tym, czym była, tylko wrócić do tej przeszłości i coś właśnie stamtąd może jakieś inspiracje czerpać. No i mam jeszcze jeden pomysł i powiem Wam, że nie wiem, czy to nie jest ten pomysł, co do którego ja bym się czuła jakoś najbliżej i który nie byłby takim właśnie może złotym środkiem trochę. No bo okej, można nagrywać filmy nawet dotyczące tej bieżącej Eurowizji i reakcje na te kolejne piosenki, które niedługo pewnie się zaczną pojawiać. No i tym samym w jakimś tam stopniu, w moim przypadku jakimś mikroskopijnym, bo mam mały kanał, no ale jednak, no pompować troszeczkę tutaj EBU i zasięgi całości. Ale co jeżeli te zasięgi wykorzystałabym w troszeczkę lepszy sposób niż tylko właśnie promowanie gdzieś tam Eurowizji i wraz z tymi zasięgami mogłaby też płynąć jakaś realna pomoc i promocja na przykład jakichś zbiórek charytatywnych na ofiary w gazie. I wytłumaczę Wam to w taki prosty sposób, tak żeby to było jasne na takim przykładzie, że komentowałabym i reagowałabym na piosenki z przyszłorocznej Eurowizji, ale każdy film na przykład rozpoczynałby się od takiej planszy z informacją o zbiórkach pieniędzy na ofiary w gazie na przykład. Albo jakąś taką krótką zajawką na temat tego, co się w ogóle dzieje i dlaczego to jest ważne, żeby jakoś tam pomagać dalej tym ludziom. I wydaje mi się, że wtedy te zasięgi stricte eurowizyjne mogłabym na swój sposób przekuć w coś o wiele lepszego niż takie bezrefleksyjne po prostu komentowanie i bawienie się, że wszystko jest fajnie, jest Eurowizja, tańczymy, bawimy się i jest super. I takie plansze czy taką informację ja bym wtedy chciała dawać do każdego filmu, z każdą reakcją, nieważne na jaką piosenkę z jakiego kraju, po prostu każdy jeden film zaczynałby się od tego typu planszy. No i w opisie oczywiście byłby zawsze jakiś link do legitnej, zweryfikowanej zbiórki właśnie na ofiary tej wojny. No bo wtedy de facto, korzystam troszeczkę z tych zasięgów, jakie daje mi sam temat Eurowizji, ale jednocześnie przyczyniam się do jakiejś realnej pomocy. No bo nawet jeżeli połowa z tych osób, które mnie aktualnie subskrybują, wpłaciłaby powiedzmy te symboliczne 10 zł na taką zbiórkę, no to robi się już z tego całkiem konkretna suma. I być może mogłabym w ten sposób też zachęcić kogoś do tego. No i chciałabym, nie ukrywam, właśnie zapytać Was o zdanie i też być może wybadać, czego Wy byście oczekiwali, jeżeli o mnie chodzi. Może macie jeszcze jakiś inny pomysł, który byłby takim złotym środkiem, a może rzeczywiście powinnam zamknąć ten kanał, chociaż no naprawdę nie chciałabym tego robić. Jeżeli już, to wolałabym faktycznie gdzieś tam wrócić po prostu do archiwalnych występów z Eurowizji, ale nie zamykać kanału tak na amen. Dajcie mi koniecznie znać, co o tym myślicie, jakie jest Wasze zdanie, może macie jakieś sugestie, może któryś z tych pomysłów, które ja tutaj wymieniłam przed chwilą, faktycznie jest dobry Waszym zdaniem, a może macie jakiś lepszy. No bo dzięki temu będę wiedziała tak naprawdę też, czego chcą osoby, dzięki którym ja w ogóle mam do kogo gadać w tym momencie. No chyba że wszyscy jak jeden mąż napiszecie mi w komentarzach w ogóle zamknij ten kanał i w dupie z tą Eurowizją, no to wtedy być może, nie wiem, po prostu przebranżowię się i będę gotować albo coś tam robić. Nie, gotować to ja nie umiem akurat, ale w każdym razie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Czekam właśnie na Wasze opinie i do zobaczenia.